bierzemy się dzisiaj za ten termowentylator Farel, czyli za kultową farelkę z zakładów w Kętrzynie. O, zaczyna od razu grzać. Wyłączę to, zaczyna grzać, ale nie dmucha. I mam tutaj całe wnętrze naszego termowentylatora. Tutaj mamy wyłącznik. Teoretycznie silniczek powinien ruszyć. Udało mi się go zsunąć tutaj z osi tego silniczka. Tak naprawdę to mogłem te śruby dopiero teraz odkręcić. Mam już tutaj odkurzacz, biorę się za odkurzenie wnętrza tego termowentylatora. Jeżeli tutaj za bardzo wzrośnie temperatura, to on teoretycznie powinien rozłączyć ten obwód, więc mam nadzieję, że to oliwienie pomoże, a przede wszystkim wyczyściliśmy go już z tych różnych paprochów, kurzu i farfocli. Możemy sobie obejrzeć tabliczkę znamionową SZKA 6512A z zakładów Silma. To jest właściwie wszystko, co o tego typu silnikach tutaj w tym katalogu dosłownie na 2 stronach jest wymienione. Dobra, silniczek jest mocno przyczepiony. Tutaj doprowadzone są przewody do niego. I on właściwie teraz już sam z siebie zaczyna się całkiem fajnie obracać. Nie ma żadnego kłopotu z ruszeniem i kręci się dużo szybciej niż widzieliśmy to na początku. No to co? Myślę, że ostatni rzut oka na wnętrze naszego termowentylatora i możemy zamykać tutaj tę... Teraz zakładam tę kratownicę, chyba wszystko jedno. Praktycznie od razu nasza farelka zaczyna delikatnie grzać. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z serii poświęconej starym grzejnikom elektrycznym czy starym termowentylatorom. Mówiliśmy tutaj już w poprzednich odcinkach o sprzętach bardzo różnego typu, o grzejnikach elektrycznych, takich jak na przykład ten przedwojenny grzejnik AEG, mniej więcej z przełomu lat 30. i 40. Dosłownie wczoraj skończyłem odcinek o tym grzejniku, który zresztą okazał się w pełni sprawny. Sprawna jest też tutaj ta regulacja umożliwiająca funkcjonowanie tego grzejnika z 1 lub 2 grzałkami. Będę chciał niedługo zrobić też odcinek o takim grzejniku przewiewowym. Dziwna nazwa, ale taką stosują, czy stosowali producenci typu R6 z fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika w Cieszynie. Będę chciał zrobić niedługo odcinek o takim termowentylatorze Biofis z fabryki pomocy naukowych w Poznaniu. No ale nie sposób mówić o grzejnikach czy termowentylatorach, nie wspominając o kultowej farelce, czyli takim termowentylatorze czy grzejniku wentylatorowym z zakładów Farel w Kętrzynie i właściwie od popularności tego typu urządzeń wzięła się w ogóle obiegowa nazwa farelka, która, tak jak zauważyłem, stosowana jest w odniesieniu do wszelkiego rodzaju grzejników elektrycznych i to nie tylko termowentylatorów, ale też takich grzejników, które nie są wyposażone w wentylator. I w dzisiejszym odcinku chciałbym przede wszystkim skupić się na tym urządzeniu, które niestety jest niesprawne, nie działa tutaj nawiew. Chciałbym zobaczyć, jaka jest tego przyczyna i jeżeli nam się to uda, chciałbym to urządzenie naprawić, przywrócić do sprawności. Dlatego pozostałe modele tych grzejników odstawiam. Z niektórymi, tak jak ten wspomniany już grzejnik AEG, możemy się spotkać w odcinkach, które są na kanale. Z pozostałymi spotkamy się w odcinkach, które dopiero szykuję, a z większością tych modeli spotkamy się, mam nadzieję, od początku grudnia 2025 roku do połowy stycznia 2026 roku na wystawie organizowanej przez Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Jak tylko będę miał zaproszenie na tę wystawę, zamieszczę je oczywiście w opisie tego nagrania. Także bierzemy się dzisiaj za ten termowentylator Farel, czyli za kultową farelkę z zakładów w Kętrzynie. I tutaj mogę od razu pokazać Wam takie uzupełnienie, na którym widać nasz termowentylator Farel, który dzisiaj oglądamy, ale już prezentowany w ramach wystawy Olsztyńskiego Muzeum Nowoczesności. To jest wystawa w budynku starej zajezdni trolejbusowej, dostępna od 6 grudnia 2025 roku do 13 stycznia 2026 roku. Ja ten filmik nagrywam
tuż przed świętami Bożego Narodzenia, około 20 czy 21 grudnia 25 roku, byłem na otwarciu wystawy. 6 grudnia zrobiłem właśnie kilka ujęć z wystawy, między innymi naszego termowentylatora w towarzystwie dwóch termowentylatorów Farel identycznego typu z troszeczkę innych lat. Myślę, że bardzo ładnie cała ta trójka się tutaj na wystawie prezentuje. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć je jeszcze przed 13 stycznia 26 roku, to oczywiście zajrzyjcie do dawnej zajezdni trolejbusowej przy ulicy Knosały w Olsztynie. Pozostałe grzejniki i termowentylatory już odstawiłem. Zostawiłem tutaj tylko ten termowentylator Farel, którym będziemy zajmować się dzisiaj. Nawiasem mówiąc, on już dwukrotnie wystąpił w odcinkach na tym kanale, co najmniej dwukrotnie. Raz pokazywałem taki odcinek, w którym oglądaliśmy całą kolekcję różnych grzejników i termowentylatorów. Wtedy katalogowałem je właśnie z myślą o przyszłej wystawie sprzętu elektrogrzejnego. Tam króciutko ten termowentylator oglądaliśmy. Aha, i raz robiłem też taki odcinek o małej kolekcji różnych urządzeń właśnie z kętrzyńskiego Farelu. Obejrzeliśmy tam m.in. ten termowentylator. To jest na razie niestety jedyny model, który mam w zbiorach, chociaż tych kętrzyńskich termowentylatorów było kilka różnych modeli. W tym filmiku o kolekcji urządzeń związanej z kętrzyńskim Farelem zobaczyliśmy oczywiście też suszarki do włosów produkowane właśnie w Kętrzynie, suszarkę Fema, później kolejne modele, suszarkę SR5 i następne, aczkolwiek tych suszarek z Kętrzyna też nie mam jeszcze absolutnie wszystkich modeli, jakie tam powstawały, ale mam nadzieję, że ta mała kolekcja będzie się rozrastała. Ale to, co ciekawe, w tym filmiku o różnych urządzeniach z kętrzyńskiego Farelu obejrzeliśmy sobie też co najmniej 2, a może nawet 3 produkowane tam odkurzacze, co dla niektórych osób może być zaskoczeniem, bo mało kto pamięta dzisiaj, że w Kętrzynie w połowie lat 60. powstawały także odkurzacze, między innymi ręczne odkurzacze Gamma 2, których produkcję przeniesiono tam w połowie lat 60., chyba właśnie w 65 roku z ówczesnej rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, i w zakładach Farel w Kętrzynie chyba również w roku 1965 opracowano własny typ odkurzacza, Farel typ 602, który był tam bardzo króciutko produkowany, powstało niewiele egzemplarzy, ale na szczęście jeden z takich odkurzaczy również mogliśmy tutaj na kanale obejrzeć. Ja teraz już ich nie przynosiłem, bo one występowały w oddzielnym odcinku. I linki do tego odcinka zamieszczę zarówno na końcu tego nagrania, jak i postaram się zamieścić je także w opisie tego nagrania. Także jeżeli Was ten mały przegląd innych urządzeń z kętrzyńskiego Farelu interesuje, oczywiście zapraszam Was do zajrzenia do tych odcinków. Ja bym teraz rzucił szybciutko okiem na tabliczkę znamionową. Tutaj mamy logo Polam Farel. Mamy moc 2030 W, 2000 W, 2030 W, no to pewnie z włączonym nawiewem. Prąd przemienny, napięcie znamionowe 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci, praca S1, czyli praca ciągła, poziom N, czyli normalny poziom zakłóceń generowanych przez ten termowentylator, zgodność z polską normą, napis Made in Poland. Tutaj obok mamy taki kwadratowy symbol urządzenia w drugiej klasie od ochronności, czyli nie wymagającego wtyczki z przewodem ochronnym. Mamy typ tego wentylatora, czy termowentylatora OTW2. Tak jak powiedziałem, na razie jest to jedyny typ. No i tutaj znaczek B oznaczający, że urządzenie spełnia aktualne w owym czasie normy. To jest chyba wszystko. Aha, tutaj mamy jeszcze odbity chyba datę 0185, czyli termowentylator ze stycznia 85 roku. Nie mam do niego opakowania, nie mam do niego też żadnych nie wiem, instrukcji obsługi, żadnej karty gwarancyjnej. Kiedyś kupiłem ten wentylator, chyba było tam w ogłoszeniu uczciwie napisane, że on jest nie do końca sprawny, nie działa w nim nawiew. W tym momencie powinniśmy mieć oczywiście, jeżeli byłby ten wentylator podłączony do zasilania, co zaraz sprawdzimy, włączony nawiew. Tutaj moc, średnią moc grzania, tutaj pełną moc grzania. Zobaczymy to sobie zaraz, co tutaj funkcjonuje. No niestety awaria wentylatora w takim urządzeniu
i włączenie tutaj nagrzewnicy jest dla tego urządzenia zabójcze, a w każdym razie bardzo niebezpieczne, bo ta plastikowa obudowa może wtedy bardzo łatwo, jeżeli nie będzie tutaj odpowiedniego nawiewu, może ulec bardzo łatwo stopieniu, przetopieniu, spaleniu. Taki termowentylator powinien koniecznie działać z włączonym nawiewem. Zresztą zauważcie, że jest tutaj zrobione takie sprytne zabezpieczenie, że nie jestem w stanie teoretycznie włączyć tego termowentylatora. Mogę włączyć sam nawiew, ale nie jestem w stanie włączyć samego grzania. Automatycznie też włącza się tutaj nawiew, aczkolwiek jeżeli ten nawiew będzie niesprawny, silniczek nie będzie pracował, to taki termowentylator może nam się wtedy spalić. Czasami widać w ogłoszeniach takie termowentylatory z uszkodzoną, stopioną obudową. Bardzo mnie ciekawi, o co chodzi, dlaczego ten nawiew nie działa. Możemy nawet szybciutko spróbować, czy on faktycznie nie będzie działał. Podłączam teraz ten termowentylator do zasilania. Włączyłem zasilanie, włączę teraz ten nawiew. Nic się nie dzieje, włączę grzanie. O, zaczyna od razu grzać. Wyłączę to, zaczyna grzać, ale nie dmucha. Czyli gdybym zostawił taki termowentylator włączony do zasilania, no to mógłbym go bardzo szybko tutaj uszkodzić, zniszczyć, stopić tę obudowę. No dobra, żeby nie przedłużać tego odcinka, ja go sobie położę teraz do góry nogami i odkręcę może najpierw tę kratownicę na wylocie powietrza, a później zobaczę, jak otworzyć tutaj obudowę. Przyznaję, że to jest mój pierwszy termowentylator tego typu, także sam muszę troszeczkę rozgryźć jego konstrukcję, sposób demontażu i obejrzeć, jak on jest w środku zbudowany, ale właśnie to jest fajne, że mogę sobie to przy okazji tego odcinka przećwiczyć, przestudiować. Na razie odkręcam tutaj te dwie śruby znajdujące się na wylocie powietrza. No jeszcze chyba ona nie wyszła. Dobra, jedną śrubę mogę wyjąć, drugą jeszcze muszę troszkę odkręcić. Troszkę podejrzewam, co może być powodem niedziałania tego termowentylatora, ale zobaczymy. Zdejmuję tutaj tę zewnętrzną plastikową ramkę. Zdejmuję tę metalową osłonkę wylotu powietrza. Tutaj widzimy, wszystko mam odłączone, widzimy tę spiralę grzejną na takich ceramicznych elementach mocujących. W środku znajduje się silniczek, który powinien napędzać łopatki wentylatora. Przypuszczam po prostu, że bardzo długo był ten termowentylator nieużywany i zapiekły się tutaj łożyska w tym silniczku. To się dosyć często w przypadku tych urządzeń zdarzało. Aha, tutaj wyjmuję jeszcze nakrętki, które są włożone w takie mocowania. To jest ważne, jak będziemy to później ponownie wszystko składać. No to odkręćmy teraz. Przypuszczam, że będę musiał tutaj odkręcić śrubki znajdujące się w tej części obudowy, bo inaczej jej nie rozmontuję. Tę śrubkę mam już odkręconą. A tutaj muszę się dostać. O, też już śruba się odkręca. O, śruby mam już odkręcone. Przyznaję, że nie jestem pewien, w jakiej pozycji lepiej zdejmować tę obudowę. Odwróćmy ten termowentylator tak, jak on powinien normalnie stać. O, tak jest chyba lepiej. Zdejmuję po prostu tę wierzchnią pokrywę. I mam tutaj całe wnętrze naszego termowentylatora. Tutaj mamy wyłącznik, kostkę przyłączeniową z połączeniami przewodów. Tutaj mamy całą tę spiralę grzejną, którą zaraz stąd wyjmiemy. A tutaj mamy łopatki wentylatora i pod spodem mamy silnik, do którego też zaraz spróbujemy się dostać. Oczywiście trzeba będzie to też wszystko wyczyścić, ale generalnie widać bardzo prostą budowę tego urządzenia. Nawiasem mówiąc, ciekawi mnie, czy gdybym teraz podłączył ten termowentylator do zasilania i ostrożnie ruszył tutaj tymi łopatkami wentylatora, czy ten silnik będzie w stanie wystartować. Możemy zrobić taką próbę, tylko bardzo ostrożnie pamiętajmy, że tutaj wszędzie na tych złączach
jest już napięcie. Podłączyłem teraz ten termowentylator do zasilania, włączę nawiew. Teoretycznie silniczek powinien ruszyć. A tak, zobaczcie, on po takim uruchomieniu delikatnie zaczyna pracować, aczkolwiek dosyć ciężko mu to idzie. On jest tutaj wszędzie dookoła dosyć mocno zabrudzony. Wszędzie widać tutaj kurz, brud. Myślę, że będzie to kwestia rozmontowania i naoliwienia tego silniczka i on potem powinien już całkiem ładnie działać. Na szczęście sam silniczek nie jest uszkodzony do tego stopnia, żeby nie był w stanie funkcjonować. Teraz nawet zaczyna się kręcić troszkę szybciej. Wyłączam. Wyjmuję wtyczkę. Możemy teraz bezpiecznie pracować dalej przy tym urządzeniu. Teraz chciałbym zobaczyć, jak dostać się tutaj do tego silniczka. Od spodu żadnego mocowania nie mam. Tutaj mam tylko wlot powietrza. Jeżeli odsunę tutaj tę spiralę grzejną, mogę zobaczyć sam silniczek. Zresztą taki bardzo typowy, jak w wielu suszarkach do włosów z kętrzyńskiego farelu. To wszystko zaraz trzeba będzie odkurzyć. Zobaczcie, jak to jest oblepione takimi farfoclami z kurzu i brudu. Natomiast tutaj widzę, że w tej pozycji znajdują się dwie śruby, które trzymają ten silniczek, mocują ten silniczek do obudowy i myślę, że jeżeli te śruby odkręcę, korzystając tutaj z otworów w tych śmigiełkach, to powinienem być w stanie go wyjąć. Tutaj mam jedną, tutaj mam drugą. Ta śruba nawet się dosyć łatwo odkręca. Ta jest troszkę oporniejsza. Ale zaraz też ją spróbujemy ruszyć. Chyba nawet już się ruszyła. No i co? I teraz... O, mogę ten silniczek troszeczkę odchylić, aczkolwiek tutaj mi go ciągle trzymają przewody wchodzące tędy. O, tutaj. Zastanawiam się, jak zdejmowało się, on jest chyba tylko na wcisk założony, ten cały wentylatorek z osi silnika. On jest plastikowy i to z takiego dosyć cienkiego plastiku, więc trochę boję się go tutaj mocno szarpać. Bardzo delikatnie, żeby tego plastikowego elementu nie uszkodzić. Udało mi się go zsunąć tutaj z osi tego silniczka. Tak naprawdę to mogłem te śruby dopiero teraz odkręcić. O, jeszcze jedną śrubę odkręcę, wyjmę. Mamy ten silniczek praktycznie na wierzchu. Tutaj mamy przewody do niego prowadzące. Odkurzmy to wszystko w środku, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo brudne. Tak, ten plastikowy wentylatorek jest tylko na wcisk nałożony na oś silnika. Tutaj nie ma nigdzie żadnych dodatkowych mocowań. Dobra, przyniosę sobie odkurzacz. Mam już tutaj odkurzacz, biorę się za odkurzenie wnętrza tego termowentylatora. Dobra, resztę muszę chyba wyczyścić tutaj szmatką. Tutaj w trakcie czyszczenia zauważyłem, zobaczcie, że odpada jedna z tych złączek. Tutaj te pozostałe przy wyłączniku się trzymają, a z tej odłamały się już takie te krawędzie i ona tutaj po prostu się już nie trzyma. I ja myślę, że w ogóle, ponieważ sprawdziłem, nie mam w tym rozmiarze pasujących, więc żeby tego nie zostawiać rozgrzebanego, ja ją po prostu w ogóle zdejmę i przylutuję tutaj ten przewód po prostu do tego wyłącznika. To będzie równie dobrze się trzymało, a nie musimy tego przecież
na co dzień odpinać. W tej chwili byłoby to dosyć wygodne, ponieważ można by ten wyłącznik w dosyć łatwy sposób odpiąć, wymienić na przykład, no ale jeżeli będzie to przylutowane, to równie łatwo możemy go też w razie potrzeby oczywiście wymienić. Także ja to przylutuję i zaraz sobie popatrzymy jeszcze na te połączenia, jak ten wyłącznik jest połączony z silniczkiem, ze spiralą grzejną i z przewodem zasilającym. Mam ten przewód już solidnie przymocowany tutaj do wyłącznika. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak zrobione są tutaj wszystkie te połączenia. Mamy przewód zasilający, z przewodu wychodzą jego dwie żyły, ta niebieska i brązowa. Brązowa łączy się tym zielonym przewodem tutaj z naszym wyłącznikiem, natomiast z wyłącznika wychodzą trzy przewody. Jeden, ten niebieski, prowadzi tędy, łączy się z tym cieniutkim czarnym, prowadzi do silniczka. Z silniczka wychodzi jeszcze drugi czarny przewód, wchodzi tutaj do kostki przyłączeniowej i łączy się z tym niebieskim przewodem z przewodu zasilającego, czyli jeśli wcisnę ten największy przycisk, to mamy zamknięty tutaj ten obwód zasilający silniczek. Silniczek teraz pracuje. Ok, tutaj dalej z wyłącznika wychodzą dwa czarne przewody i prowadzą do spirali grzejnej. Jeżeli wcisnę ten mniejszy przycisk, to mam zasilaną część tej spirali grzejnej. Jeżeli wcisnę ten drugi przycisk, mam zasilaną całą tą spiralę grzejną. I tutaj mamy jeszcze, ze spirali wychodzi taki zielony przewodzik, który wchodzi, to nie będzie niestety dobrze widoczne, do takiego elementu, który znajduje się tutaj. To jest tak zwany wyłącznik, może tak, bimetaliczny, zabezpieczający tę spiralę przed ewentualnym przegrzaniem, czyli jeżeli tutaj za bardzo wzrośnie temperatura, to on teoretycznie powinien rozłączyć ten obwód. I stąd wychodzi jeszcze zielony przewód z drugiej strony tego wyłącznika bimetalicznego i łączy się tutaj też z tym niebieskim przewodem, z tą niebieską żyłą z przewodu zasilającego. O, może tak to przychylę. Teraz może będzie widać ten malutki wyłącznik bimetaliczny, który w razie gdyby tutaj za bardzo wzrosła temperatura, tutaj taka blaszka powinna się rozszerzyć, powinna rozłączyć obwód pomiędzy tymi dwoma przewodami, tymi dwoma zielonymi przewodami i jednocześnie powinna rozłączyć obwód zasilający spiralę grzejną i termowentylator powinien przestać grzać. Teoretycznie, ale jak widać często z takich termowentylatorów z uszkodzoną obudową nie zawsze to zabezpieczenie funkcjonuje. Ja mam to wszystko właściwie teraz wyczyszczone. Zaraz możemy spróbować naoliwić ten silniczek i zobaczymy teraz, czy on będzie lepiej działał. O, tutaj widać, myślę, że całkiem nieźle wyczyszczoną tą obudowę. Tutaj zostały jeszcze po kątach jakieś takie zabrudzenia w tych zakamarkach. Trzeba by, prawdę mówiąc, wymontować wszystkie te elementy, wyjąć te przewody, odkręcić te dwie śrubki, wyjąć te przewody, wziąć to wszystko do zlewozmywaka i porządnie to jakąś szczotką wyczyścić. Ale myślę, że nie jest już źle, a te drobne zabrudzenia gdzieś tam w rogach na funkcjonowanie, na działanie tego termowentylatora nie będą miały większego wpływu. To ja bym teraz wziął troszeczkę oliwy i spróbował ten silniczek naoliwić. On na pierwszy rzut oka działa całkiem lekko, więc mam nadzieję, że to oliwienie pomoże, a przede wszystkim wyczyściliśmy go już z tych różnych paprochów, kurzu i farfocli. Silniczek został nieźle wyczyszczony, ale postaram się jeszcze troszeczkę tutaj tę jego oś minimalnie naoliwić, nasmarować. Mam nadzieję, że to pomoże. Zaraz zobaczymy. To jest, nawiasem mówiąc, silniczek podobnego typu jak ten wyjęty, chyba ten wyjęty, o ile dobrze pamiętam, z jakiejś starej suszarki do włosów. Silniczki zwartobiegunowe z tak zwanym pomocniczym uzwojeniem zwartym. Gdybyśmy się tutaj dobrze przyjrzeli głębiej w ten silniczek, to tutaj mamy uzwojenia główne po dwóch stronach, na dwóch biegunach, a tam mamy w środku tego, niestety nie będzie dobrze widać, takie jeszcze miedziane pierścienie, mniej więcej po tej i po tej części tego uzwojenia. To jest to tak zwane pomocnicze uzwojenie zwarte, które pomaga wprawić ten silniczek w ruch. Niestety nie ma tutaj oznaczonego typu tego silniczka, a nie, nawet jest, przepraszam, jest. Możemy sobie obejrzeć tabliczkę znamionową SZKA 6512A z zakładów Silma. I tu jest chyba data 85, nie wiem, 01, jeżeli dobrze widzę, co by się pokrywało z datą na obudowie tego termowentylatora. Tam chyba jest 01 85
85 chyba. Tak, 0185. No, czyli mamy silniczek SZKA 6512A z zakładów Silma. Bardzo fajnie. Na tym, który tutaj mam z 70 roku, niestety oznaczenia nie widzę. Najczęściej w tych starych suszarkach Fema z bydgoskiej Eltry, albo też już z kętrzyńskiego Farelu, chyba najczęściej znajdowaliśmy silniczki z zakładów Tonsil we wrześni, podobne jak te stosowane na przykład w jakichś gramofonach. Nawiasem mówiąc, tutaj mam jeszcze taki silnik od jakiegoś starego wentylatorka czy gramofonu, teraz już nie jestem pewien. To jest też silniczek z zakładów Silma. Nawiasem mówiąc, ja skoczę zaraz po katalog z silników mniej więcej z połowy lat 80., chyba z 85 roku i zobaczymy, czy ten typ silniczka w nim znajdziemy. Tutaj przyniosłem obiecany katalog silniki elektryczne małej mocy, wydany przez wydawnictwa przemysłu maszynowego Wema w 4 albo 5 roku, w 84 roku. Zresztą już kilka razy tutaj na kanale ten katalog oglądaliśmy przy okazji przeglądu różnych silników, głównie agregatów ssących do odkurzaczy i tutaj wśród różnych silniczków, między innymi silniczków do suszarek do włosów, takich jak te SAZ21, takie silniczki już kilka razy też oglądaliśmy. Tutaj znajdują się właśnie silniki indukcyjne, jednofazowe z pomocniczym uzwojeniem zwartym typu SZKA 6512, 6514, 6517. Zastosowanie silniki są przeznaczone do napędu urządzeń powszechnego użytku, czyli do różnego rodzaju urządzeń. Budowa Silniki mają budowę otwartą o stopniu ochrony IP00. Są one przystosowane do wbudowania, do rdzenia o dwóch wydatnych biegunach. Są przynitowane tarcze łożyskowe wytłoczone z blachy. Cewkowe uzwojenia stojana są umieszczone symetrycznie na biegunach. Klatka wiernika jest wykonana w postaci odlewu z aluminium. W silnikach zastosowano samosmarujące łożyska ślizgowe. Nie zastosowano w silnikach przewietrzników. Mogą one pracować w temperaturze otaczającego powietrza od 5 do 40 stopni Celsjusza. Poszczególne odmiany silników różnią się długością rdzenia, liczbami zwojów w uzwojeniu, a więc i parametrami znamionowymi. Tutaj są różne porównanie różnych tych typów silnika: 6512, 6514, 6517. Jest tutaj schemat silnika, aczkolwiek są opisane tutaj różnice. Uwaga, poszczególne odmiany silników różnią się długością rdzenia. Wartości te występują w oznaczeniu liczby 12, 14 i 17 oraz długością całkowitą. Silniki typów 6512 i 6514 mają 49 mm długości. Silnik typu 6517 ma 52 mm. Przewiduje się wprowadzenie do produkcji dalszych odmian silników, w tym o większej mocy. No i jest tutaj zgodność z normami. Norma z 1974 roku, maszyny elektryczne małej mocy, ogólne wymagania i badania. Sposób zamawiania: w zamówieniu należy podać nazwę, typ, częstotliwość i napięcie silnika. Producent: Zakład Silników Elektrycznych Małej Mocy Silma Sosnowiec. To jest właściwie wszystko, co o tego typu silnikach tutaj w tym katalogu dosłownie na 2 stronach jest wymienione. Tutaj niestety trochę ciężko jest pokazać ten znajdujący się tutaj wyłącznik bimetaliczny pomiędzy tym i tymi zielonymi przewodami, i on w razie jakiegoś nadmiernego wzrostu temperatury powinien właśnie rozłączyć obwód zasilający spiralę grzejną. Tutaj od spodu widać jego mocowanie. To co, to ja może teraz przykręcę tutaj ponownie ten silniczek, zamocuję go i zobaczymy, jak on będzie działał teraz po tym naoliwieniu. O, tu sobie jeszcze wezmę troszeczkę mniejszy śrubokręt. Dobra, silniczek jest mocno przyczepiony, tutaj doprowadzone są przewody do niego. Możemy zaraz spróbować, jak będzie teraz funkcjonował. Ja tylko włożę tutaj na miejsce już tę spiralę grzejną. Tutaj te otworki powinny wejść w takie plastikowe wypustki w obudowie. O, spirala jest już tutaj zamocowana. Wyłącznik mniej więcej
też jest już tutaj zamocowany. Zauważyliście pewnie, że ja zdjąłem z obudowy taką osłonkę. Możemy ją, prawdę mówiąc, teraz z powrotem założyć, która kieruje tutaj powietrze już do tej spirali grzejnej. Ona też jest po prostu włożona tutaj takimi otworkami w plastikowe wypustki na podstawce tego termowentylatora. W ten sposób jest już to wszystko zmontowane i zaraz możemy podłączyć ten silniczek do zasilania i zobaczymy, czy to będzie działało. Spirale, na razie właściwie wszystkie te przyciski tutaj na razie wyłączam. Podłączę nasz termowentylator do zasilania. Uwaga, bo tutaj wszędzie będzie już, te przewody będą pod napięciem. Włączę zasilanie i włączę nasz silniczek. I on właściwie teraz już sam z siebie zaczyna się całkiem fajnie obracać. Troszkę głośno, przyznaję, chodzi. Może lepiej by było, gdyby on tam był jakoś lepiej amortyzowany w tej plastikowej obudowie. Wyłączę go. Zatrzymał się, włączę. Wygląda na to... Chwileczkę, wyłączę tylko wtyczkę. Wygląda na to, że teraz nasz silniczek jest w stanie sam ruszyć, no ale zobaczymy, czy będzie w stanie sam ruszyć po założeniu tego śmigiełka, które, nawiasem mówiąc, jest wykonane z bardzo cieniutkiego plastiku. Przyznaję, że spodziewałem się, że ono będzie na przykład aluminiowe. No ale nie, wyraźnie to wystarcza. Jeżeli tutaj nawiew funkcjonuje, to wyraźnie nawet tak cienki plastik w takim stosunkowo mocnym termowentylatorze wystarcza. Dobrze, sprawdzam tutaj jeszcze mocowanie tego silniczka. Minimalnie go jeszcze dokręciłem i założę teraz na ośkę ten wentylator. On jest tylko na wcisk tutaj założony. Spróbujmy jeszcze raz włączyć do prądu nasz termowentylator. Cały czas uwaga na te przewody, nie dotykamy tutaj niczego i włączę silniczek. O. I teraz po tym naoliwieniu, a myślę, że przede wszystkim po wyczyszczeniu, nie ma żadnego kłopotu z ruszeniem i kręci się dużo szybciej niż widzieliśmy to na początku. No i tutaj jak przyłożę rękę do wylotu powietrza, to teraz leci tylko chłodne powietrze, bo nie mamy włączonego zasilania spirali grzejnej. O, ale nasz termowentylator całkiem porządnie tutaj, przyznaje, dmucha. Ok. Odłączam koniecznie od zasilania. No to co? Myślę, że ostatni rzut oka na wnętrze naszego termowentylatora i będzie można zamykać tutaj tę pokrywę. Tutaj jeszcze odgiętka przewodu powinna się znaleźć. Widzę, że częściowo to mocowanie odgiętki jest odłamane. Teraz spróbuję tutaj zamknąć tę pokrywę. Musimy bardzo uważać na mocowanie tego wyłącznika. No, wydaje mi się, że wszystko tutaj ładnie weszło. Tutaj ta ramka będzie zamknięta za chwilkę. Nie musimy teraz zakładać tej osłonki wylotu powietrza. Odwrócę sobie nasz termowentylator do góry nogami. I mam tutaj dwie śruby, które powinny się znaleźć tu, w tych miejscach. Muszę tylko tam nimi trafić. Tak. No to teraz je przykręcam. Jedna i druga. Nie za mocno, żeby tam nie wyrwać tego plastikowego gwintu. Dobra, tutaj obudowa jest zatrzaśnięta. Tutaj sobie taką podkładeczkę położę. A, tu jeszcze w sumie mogłem troszkę lepiej wyczyścić tę spiralę grzejną. Chwileczkę, może jeszcze przyniosę na chwilkę odkurzacz i to odkurzę tutaj od tej strony, bo zapomniałem, że tutaj jeszcze troszkę kurzu się zebrało.
Dobra, niech tak już będzie. Teraz muszę włożyć tutaj nakrętkę. Trochę się boję, że może to nie być wcale takie łatwe do przykręcenia, ale zaraz zobaczymy. Ajajaj, zaraz momencik. Nie mogę trafić tą nakrętką. O, może w ten sposób. Jedna nakrętka weszła. Tutaj zaraz pensetką włożę drugą nakrętkę. O, druga nakrętka weszła. Teraz zakładam tę kratownicę. Chyba wszystko jedno, w którą stronę. Teraz zakładam tę pokrywę. Dobrze. No i teraz cały kłopot to trafić tutaj śrubą w te nakrętki. Spróbuję to zrobić. A chyba nawet się wkręca. Nie jest tak źle. Dobra. I tak samo tutaj z drugiej strony jest tam ta nakrętka. Jest. Śruba. No nie trafiłem. O, chyba teraz wreszcie mi się udało. O. Dobra. Tutaj jest to przykręcone. Tutaj też. Czyli mamy w zasadzie nasz termowentylator ponownie zmontowany. Patrzę, czy tutaj nie ma gdzieś jakichś miejsc, które zostały źle zmontowane, ale chyba wszystko do siebie pasuje. Jeszcze troszeczkę wytrę tutaj tę obudowę na spodzie, bo tego nie robiłem, i wytrę też jeszcze przewód zasilający. O, mam już tę obudowę także od spodu ładnie wyczyszczoną. Przez chwilę sprawiała mi kłopot tutaj ta stopka, ale wydaje mi się, że już ona się tutaj ładnie wpasowała i reguluje się tak, jak to powinno być. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ta gumka to wcale nie powinna być włożona w jedną z tych dziurek, tak jak to było na początku, tylko tutaj w tę stopkę z tyłu. Tylko pytanie, czy ja ją tutaj będę w stanie teraz ładnie wmontować. O, nawet chyba weszła. O, fajnie. O, w ten sposób to powinno być. I tutaj jeszcze raz wszystko to ładnie przetarłem. Możemy jeszcze troszeczkę w wolnej chwili wyczyścić tę obudowę z góry, ale już wydaje mi się, że jest to wystarczająco czyste. No i na koniec mamy już nasz termowentylator całkowicie zmontowany, wyczyszczony. Ja wyczyściłem też ten przewód zasilający. Nawiasem mówiąc, dopiero teraz zauważyłem, że tutaj widać dosyć częstą przypadłość wtyczek od takich sprzętów elektrogrzejnych. Ona jest częściowo, zobaczcie, tutaj minimalnie stopiona. Na szczęście cała wtyczka nie jest uszkodzona. Z tym się już kilka razy spotkaliśmy. Nie wiem, pewnie ktoś używał ten termowentylator w nieodpowiedniej instalacji. Całe gniazdko tutaj zaczęło się przegrzewać i doszło do uszkodzenia tej wtyczki. Natomiast na szczęście nie jest to całkowicie stopione. Gdyby ta wtyczka była całkowicie jakoś spalona, przepalona, to byśmy w ogóle wymienili ten przewód zasilający. To bardzo łatwe. Może kiedyś trafimy na taki uszkodzony termowentylator, to sobie zobaczymy wymianę tego przewodu. Praktycznie wystarczy otworzyć obudowę, odkręcić dwie śrubki w kostce przyłączeniowej i zamontować tam ten nowy przewód. Ale sprawdźmy, jak ten termowentylator będzie działał teraz po zmontowaniu. Przypominam, że na początku tego filmu mieliśmy kłopot, ponieważ nie funkcjonował tutaj nawiew, nie działał ten silniczek napędzający wentylator. Włączyłem teraz zasilanie, włączę na razie sam nawiew, czyli wciskam ten największy przycisk. Nasza farelka zaczyna tutaj ładnie dmuchać powietrzem, aż firanki się ruszyły u mnie w warsztacie. Tutaj też minimalnie wylatuje powietrze.
Na razie jest to oczywiście tylko nawiew chłodnego powietrza, spirala grzejna nie jest w tej chwili włączona. On dmucha teraz powietrzem o temperaturze pokojowej, nic tutaj tego powietrza nie nagrzewa. Włączę ten pierwszy, mniejszy przycisk. Praktycznie od razu nasza farelka zaczyna delikatnie grzać, aczkolwiek już myślę, że po jakimś czasie tutaj w tym moim małym warsztacie całkiem fajnie by się nagrzało. Włączę teraz ten drugi przycisk i farelka będzie grzała z pełną mocą 2000 W. No tak, i od razu wyczuwalnie, prawdę mówiąc, aż muszę odsunąć rękę, bo tutaj już zaczyna parzyć. Muszę troszeczkę dalej trzymać rękę. Dobra, nie ma co jej tak trzymać. O, teraz grzeje bardzo przyjemnie na tej częściowej mocy. Nawiasem mówiąc, nie mam tutaj w tej chwili watomierza, ale bardzo mnie ciekawi, z jaką mocą teraz. Pewnie 1000 W działa ta farelka. Ale i tak bardzo przyjemne, cieplutkie powietrze. Nie gorące, ale ciepłe. Wyłączam to nagrzewanie. Szczerze mówiąc, to dobrze jest po takim działaniu tej nagrzewnicy wyłączyć nagrzewnicę i zostawić jeszcze na jakiś czas działający sam wentylator. Niech ta cała nagrzewnica tutaj ładnie ostygnie. No i teraz już chłodne powietrze wylatuje z tego termowentylatora. W sumie działa wcale nie tak bardzo głośno. Równomiernie pracuje ten silniczek. Dobra, wyłączam zasilanie, wyłączam wtyczkę. Myślę, że urządzenie mamy sprawne. Może jechać na wystawę sprzętu elektrogrzejnego i reprezentować grzejniki, termowentylatory. No bo tak jak już powiedziałem, trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek kolekcję czy prezentację, zwłaszcza polskiego sprzętu elektrogrzejnego bez termowentylatora Farel, bez kultowej farelki, której nazwa stała się praktycznie synonimem wszystkich urządzeń elektrogrzejnych. Chociaż tak sobie myślę czasem, przepraszam, nie słuchaj farelko, że jeżeli wziąć pod uwagę różnorodność modeli i też długość produkcji tego typu urządzeń, to właściwie cieszyńska termika pobiłaby z pewnością kętrzyński Farel pod względem właśnie i historii, i ilości czy różnorodności różnych modeli, grzejników, termowentylatorów. Tutaj już na kanale kilka grzejników i termowentylatorów, czy ogrzewaczy wentylatorowych z cieszyńskiej termiki, czy z wcześniejszego cieszyńskiego żelgo sprzętu już sobie oglądaliśmy, także tak naprawdę to myślę, że synonimem takich urządzeń elektrogrzejnych w Polsce powinna być raczej termiczka. Ale tak się stało, tak popularne, tak powszechnie spotykane stały się z biegiem lat termowentylatory Farel, że przyjęła się nazwa sympatyczna skądinąd farelka. Mam nadzieję, że tutaj na kanale takich farelek jeszcze sobie kilka obejrzymy, bo jeszcze kilka typów jest do zobaczenia. Ja tutaj mam tylko jeden, przypominam, typ OTW2, a jeszcze kilka różnych typów tych termowentylatorów z zakładów Farel w Kętrzynie jest do obejrzenia i mam nadzieję, że z nimi tutaj na kanale się spotkamy, ale w następnych odcinkach prawdopodobnie wrócę do kolejnych modeli grzejników z cieszyńskiej termiki. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Z tą farelką się na razie żegnam, pakuję ją i szykuję do wyjazdu na wystawę w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Cześć i do zobaczenia. No i tutaj na koniec jeszcze raz chciałem tylko przypomnieć, że ten termowentylator razem z dwoma innymi tego samego typu jest do obejrzenia. Można go spotkać w cudzysłowie na żywo w dawnej zajezdni trolejbusowej jako część wystawy organizowanej przez Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Wystawa ma tytuł Jak jest zima, to musi być zimno, no ale jak widać nie musi być zimno, bo mamy dużo grzejników i termowentylatorów prezentowanych na tej wystawie, a wystawa będzie prezentowana do 13 stycznia 2026 roku. Jeżeli ten film obejrzycie wcześniej i macie jeszcze po świętach, po Nowym Roku czas, no to koniecznie tam do dawnej zajezdni trolejbusowej przy ulicy Knosały w Olsztynie zajrzyjcie.